Irek, nie, przestań. Jeszcze raz, bo mi się wyłączyła kamera. Dzień dobry, dzień dobry. U nas już kolejny dzień. Beata wymyśliła, że jedziemy na śniadanie. Tylko wymyśliła, że trochę wcześniej to będzie śniadanie, bo jest 10 po 5 i my wychodzimy na śniadanko. No co, no, śniadanie trzeba zjeść wcześniej. Tak. A dlaczego tak rano i tak wcześnie jedziemy na śniadanie? Zaraz Za chwilę to powiemy. zobaczycie. Dojechaliśmy na śniadanie. A dlaczego tak wcześnie? O tej porze jest jeszcze prawie ciemno. Robi się widno. Proszę, Tak, Batka, tak. wytłumacz. Przeczytaj, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy u znanej pani, która jest właśnie znana z dokumentalnego serialu Netflixa Street Food Azja, odcinek poświęcony Jogjakarcie. Pani nazywa się Mbak Satinem i mieszka w Jogjakarcie od lat. Od świtu przygotowuje, nie wiem czy dobrze powiem, jajan pasar. Tradycyjne śniadaniowe przekąski, przede wszystkim lupis, polane palmowym cukrem i kokosem. Pani ma około 76-77 lat, prowadzi swoją straganową działalność od 1963 roku. Wyobraźcie sobie, ona stoi tutaj w tym samym miejscu i sprzedaje, można powiedzieć, to takiej jakby skrzynce od jabłek, śniadanko. No Czyli tak. sprzedaje 62 lata w tym samym miejscu. Tak. W Netflixowym odcinku widać ją ważącą lupis nylonową nitką. Receptura opiera się na tradycyjnej metodzie i duszeniu na ogniu, co nadaje charakterystyczny dymny smak. Kolejki do jej stoiska tworzą się już od 5 rano i chociaż serwuje tylko do 9, ludzie ustawiają się wcześniej, często czekając pełną godzinę. Także próbujemy, zobaczymy, co ta pani tutaj wyprawia i później wam powiemy, czy to jest dla naszych kubków smakowych dobre, czy też nie. Ale to nawet nie chodzi o to, czy to jest dobre. Zjemy o 5 rano u tej słynnej pani, to o to chodzi. No tak, no to jest bardzo ważne. Ale tak. a propos kolejek, no to dzisiaj jakoś kolejek nie ma. Nie ma. Jesteśmy po godzinie 5 i kolejki nie ma. Ale może to dobrze. No dla nas lepiej. No nie będziemy stać w kolejce. Bo tutaj często było tak, że numerki były wydawane. I Może- ludzie stali w kolejce. Może trochę się już uspokoiło, bo film kiedy się ukazał na Netflixie, w którym roku? 20? Jak w 19 chyba. 2019. Więc to już trochę lat minęło, więc może trochę się uspokoiło. Dobrze, w takim razie idziemy jeść. How much? How much? 90,000. No Beatka się zajada, kurczę już kończy. Tak szybko je. Króciutko Beatko, powiedz, jak ci smakuje. Jest to bardzo słodkie, ponieważ to jest ugotowany ryż. On jest bardzo kleisty, posypany wiórkami kokosowymi i polany syropem klonowym. No jest to takie sobie, no to jakiegoś Dobrze. szału nie ma. Ja bym bardziej powiedziała, że to nie jest śniadanie, to jest Przekąska. taka, no tak, przekąska dosłownie. Dobrze, no ale jedz i mam nadzieję, że wiesz, nie, bo po co ja cię tu przywiozłem. No nie wiem, no może wiem. Także smacznego. Biorę się ja za jedzenie. Tutaj mamy stację benzynową na środku ulicy. Dziwna, nie? No ale to i tak, bo często są te stacje benzynowe tylko na butelki, a tutaj jest normalnie dystrybutor. Także Nowoczesność. tak, Po tak, prostu nowoczesność. tak, bardzo. A tam Fajnie. jest taka zwykła uliczka. Kochani, jedziemy teraz na targowisko, najsłynniejsze targowisko
w Jogjakarcie, które istnieje od ponad 100 lat. Można tam kupić warzywa, owoce, przyprawy, jak również można zjeść śniadanie na ciepło. A więc, to prawda, my już śniadanie jedliśmy, ale jeszcze coś zjemy, prawda, Beatka? Pewnie coś zjemy, no. Także jedziemy, zabieramy was z sobą. Przyjechaliśmy, ale przyjechaliśmy za wcześnie. W internetach podawali, że bazar jest czynny od godziny 6. A właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że od 7. A jest po 6:10, tak? No 12. Aha. I co my teraz mamy robić przez 50 minut? Co? Może kawusia jakaś No, ale na razie, Malioboro? na razie wszystko jest pozamykane, to jest najciekawsze. Jest mnóstwo ludzi, bo naprawdę już jest mnóstwo ludzi jak na tą godzinę, ale wszystko jest pozamykane. Znaczy trochę gdzieś tam jakieś budki z jedzeniem i to wszystko. Dobra. A my jak te dwa czuby, po prostu jak te dwa czubki, godzina po 5 zapierniczaliśmy na No śniadanie. przestań, jakie czuby, no. Jak byłaś głodna, no to pojechaliśmy. Byłam głodna. Ty oczy otwiera, bo Beata to ma tak, że oczy otwiera i od razu jest głodna. No, rzucam się na jedzenie. Dobrze, szukamy kawusi i czekamy na otwarcie bazaru, czy tak? Tak. Okej. No i tam kamerą, przepraszam, bo mieliśmy sesję zdjęciową. U ludzi, u których kupiliśmy to jedzenie, to robili sobie z nami zdjęcia oczywiście. No i proszę, I zatrzymaliśmy się w eleganckiej restauracji bardzo, w centrum, niemal w centrum miasta. No i jemy na pyszną najsławniejszej ulicy miasta, Malioboro. Oczywiście, jemy pyszną zupę za 3 zł. Haha. No tutaj tak wygląda Malioboro rano. Spokojnie. Ja może jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o takie miejsca do jedzenia, to bardzo często się zdarza, że właśnie w takich miejscach jest najsmaczniejsze. Ja wiem, że wiele osób z Was by tutaj w ogóle nie zjadło, no bo co to za warunki, tutaj sanepidu nie ma. Ale uwierzcie mi, że ta zupa smakuje lepiej niż w niejednej dobrej restauracji. Biorę się za jedzenie. Smacznego. I to również jest śniadanie. Takich miejsc jest bardzo dużo i one są bardzo, bardzo popularne. Zobaczcie, na liściach z bananowca rzuca ryż, później jakieś dodatki, z pewnością jakiś kurczak, tofu, może jakieś inne mięso. Ale i orzeszki są, i jakaś jakby cebulka prażona. Nie wiem co to jest. No. Patka, kupię Ci, co? Nie, dziękuję. Żebyś nie była mi głodna. O, proszę bardzo. Jakieś mięso tam dodała. Jesteśmy w lobby hotelowym. Można tak nazwać, Batka? Można. Powiem tak, w hotelu generalnie nie ma śniadań. Natomiast w gratisie jest kawa, herbata, można sobie zagrzać tosta. Będzie miło z ich strony. Jest bardzo przyjemnie, sympatycznie. Batka już właśnie je chipsy. Jak tam chipsy smakują? Gorsze są od tych krewetkowych, ale w porządku. Chyba nie mogę jeść, dlatego że trzeszczą w zębach. Jak to trzeszczą zęba? Będzie słychać wszystko. Co? Posłuchamy jak trzeszczą. Nie, zapomniałam się. Przyjechaliśmy na bazar. Ale to mówiliśmy wcześniej, byliśmy na tym bazarze, był zamknięty. No tak. Po czym wróciliśmy do niego ponownie. Przyjechaliśmy do niego drugi raz. Tak. No jeszcze się niektórzy rozkładają dopiero, także to tak oni się nie rzucają na te otwieranie. Niby miało być od 7, ale no z nimi to różnie bywa. Niekoniecznie 7 to 7, nie? No nie wiem, w różnych ludziach jest różnie napisane. No. No i zobaczymy co tu jest. Zadowolona dziewczyna. No i dobrze, że zadowolona. No fajnie. Fajnie. Dobra, idziemy. Namawiam Beatę, żeby kupiła sobie sukienkę, a ona nie chce. Po 10 zł sukienka. Ona nie chce. Nie, po 20, przepraszam. To chyba głupoty gada. Szanowni Państwo, ogłoszenie parafialne. Batka wpadła na pomysł,
że jedziemy na punkt widokowy. Pierwszym pomysłem naszym był, idziemy się przespać, bo wstaliśmy o 4:30, jakoś tak, prawda? Tak, mniej więcej. Jak już pewnie widzieliście wcześniej na filmie. No i wpadła teraz na pomysł, że jedziemy na punkt widokowy na wulkan Merapi. Merapi. No i co tam więcej? Coś? Tam jest jakaś wieża też widokowa i w ogóle ten punkt widokowy i ta wieża widokowa znajduje się w jakimś parku, podobno przepięknym. Więc zobaczymy, jak to faktycznie No będzie. tak, bo my nawet jak będąc kilka lat temu w Dżokjakarcie, to do tego miejsca jakoś nie dotarliśmy. A teraz Nie. poradziliśmy sobie w ten sposób, że żeby było, że tak powiem, może troszkę oszczędniej, ale to nie z chytrości. Wzięliśmy Graba, czyli naszego Ubera. Podróż w tamtą stronę kosztuje 130 000 rupii, to jest, tu się tak powinno ukazać. On tam będzie na nas czekał godzinę, może dwie, czyli z powrotem też zapłacimy 130, powinna droga kosztować 130 000 rupii. No i pan kierowca zdecydował się, że będzie tam na nas czekał, a skończymy swoją wycieczkę i łącznie zapłacimy 350 000 rupii. Wytargowałem. Tak. No i dobrze, prawidłowo. dobrze, tak. No, oni lubią, jak się człowiek z nimi targuje, więc... To jest jeszcze My się tego typu targujemy. zasada, że największymi oszustami są kombinatorami, są zazwyczaj kierowcy, driverzy. Tak. Na przykład wczoraj jak wracaliśmy z dworca kolejowego, jak chcieliśmy się z dworca kolejowego dostać do naszego hotelu, to wyobraźcie sobie, że pierwszy napotkany taksiarz spytał się, dokąd chcemy jechać. No i ja go spytałem, ile za tą podróż? 300 000 rupii. Tak. Dobrze? Tak, powiedział, 300 tak, 300 rupii. 000. A więc ja złapałem się za głowę, bo tak, doszedłem do wniosku, że to jest strasznie dużo. Po czym włączyłem aplikację Grab i na aplikację Grab zamówiłem taksówkę i dojechaliśmy. 16 albo 17 000, jakoś już tak. nie pamiętam. Także To jest... nie wiem, 20 razy Kosmos. więcej chciałem. Tak? Kosmos po Strzelam prostu. teraz. Kosmos, no. No ale Ale próbują. no co, no, jak się widzi białego, to się w oczach ma od razu bankomat, więc no, trzeba go wykorzystać do cna. Ale w Polsce takie rzeczy też się zdarzają. Nie, no oczywiście, że tak, zwłaszcza gdzieś jak właśnie pod jakimiś dworcami, nie dworcami, lotniskami, no to... Tak, no nie chcę tutaj generalizować, broń Boże, że wszyscy tutaj są oszustami. Nie, Absolutnie. absolutnie. Nie? Większość ludzi jest super, po prostu bardzo miła, uśmiechnięta, no ale kierowcy mają coś takiego w sobie, że Tutaj ile się da. jeszcze tego chciałam powiedzieć, bo ja na przykład jak jedziemy, no, przykładowo właśnie Grabem, ja nie jestem w stanie się praktycznie skupić na niczym, tylko się cały czas gapię przed siebie, ponieważ oni tak jeżdżą, że to jest po prostu chwilami śmierć w oczach. I wpychają się na trzeciego, na piątego, spychają się nawzajem. Te samochody spychają skuterki spychają ludzi, którzy ewentualnie gdzieś się pojawią na horyzoncie. No po prostu Ja tak się, jak się zastanawiam, to nie wiem, czy tu jakiekolwiek prawo ruchu drogowym istnieje. Nie wiem. Pewnie tak, ale myślę, że oni tego w ogóle Nie nie przestrzegają. przestrzegają. Ale to dotyczy generalnie całej Azji, tak, prawda? tak. Ja generalnie na przykład boję się z Czy w nimi Tajlandii, jeździć. czy gdzieś tam w Wietnamie, czy w Kambodży, no wszędzie tak jest. Po prostu to jest coś okropnego. Ale oni nie mają jednego problemu. Tutaj ludzie po alkoholu nie jeżdżą. Tak, bo Tu- ludzie alkoholu nie piją. Tutaj w ogóle ciężko kupić alkohol. Co prawda my nie szukaliśmy, bo nie jesteśmy zainteresowani. Natomiast wiemy, że co? Ja jestem. Czym jesteś? Ja bym wypiła mojito. No tak, ale parę razy spotkaliśmy mojito, ale bezalkoholowe. Bezalkoholowe. Z wodą sodową. No dobrze, tyle, rozgadaliśmy się trochę, jak, co? jak baby gdzieś Na na bazarze, bazarze. Dobrze, jedziemy na punkt widokowy, zobaczymy się za jakiś czas, za chwilę. Kurna, Olek, chyba nam odbiło, słuchajcie. Chyba nam odbiło. Jedziemy na wycieczkę, jak widzicie, jeepem wokół wulkanu Merapi. Jakoś tak.
Wycieczka ma trwać 2 godziny. Czy byśmy dobrze zrobili? Chyba Zobaczymy. Tak. Zobaczymy. No jedziemy. Jesteśmy pełni pozytywnej energii, więc mamy nadzieję, że będzie wszystko Będzie okej. dobrze. Jałki, połki. Czy tracisz kontakt z rzeczywistością? Jest, raczej z siedzeniem. Tu jest ciężko cokolwiek nagrać, ciężko zrobić zdjęcie, bo wszystko lata. O kurwa! Ale nam da stary lata odpierdziela. Gdzie tam? Co? Jeszcze nie takie rzeczy może przed nami. Kto to No, wie? nigdy nic nie wiadomo, co przed nami. Niestety, ale wulkanu nie widać. No, na pogodę nie trafiliśmy najwyraźniej, no, ale jest jak jest. Trudno, no, nie zawsze ma się farta, chociaż dotychczas było dobrze. Przed nami niewidoczny wulkan Merapi, tak? Może coś więcej Merapi. na ten temat, Beatka, proszę. I ostatnia silna, historyczna erupcja wulkanu Merapi miała miejsce październik, listopad 2010 rok. Była to najbardziej gwałtowna i destrukcyjna erupcja wulkanu od 1872 roku, sklasyfikowana w czwórce, która spowodowała ponad 300 ofiar śmiertelnych oraz ewakuację około 280 000 osób. Tutaj przed nami jest bunkier, w którym usiłowali się schronić ludzie. Tam chyba 2 osoby jednak zginęły, prawda? Coś czytałeś, tak? Tak, jakoś tak. No. Ten bunkier nie jest jakiś bardzo duży, no ale pewnie trochę ludzi tam weszło. No, żałujemy bardzo, że nie trafiliśmy na fajną pogodę, ale i tak tutaj widoki są tam niżej. Ciekawe, ale Ciekawe, tak, piękne. Trzeba, że tak powiem, wyobraźnia musi zadziałać. No i to bardzo. Jesteśmy przy Batu Alien. Jest to ogromny głaz wulkaniczny, który został wypchnięty z wnętrza Ziemi podczas potężnej erupcji wulkanu Merapi w 2010 roku. Znajduje się na jego zboczu w rejonie, nie przeczytam, w prowincji Sleman, niedaleko Dżokjakarty. Nazwę zawdzięcza swojemu nietypowemu kształtowi, przypomina bowiem twarz obcego lub też człowieka z wyraźnymi konturami oczu, nosa, ust i podbródka. Niesamowite. Tak, niesamowite. A tutaj dobrze widać na tym tą twarz. Faktycznie można się dopatrzyć twarzy. To jest twarz człowieka po przejściach. Albo obcy, tak jak właśnie było napisane. Dalej jesteśmy tutaj przy tym kamieniu, ale dookoła też jest przepięknie. Tak jak mówiłam, cudo tu jest. Ja tak może z pewnym dystansem tam podejdę, bo oczywiście się cykam. Tam wykopują coś. Właśnie tędy płynęła lawa z wulkanu Merapi z góry. I ona między innymi tworzyła ten właśnie ten, Taki ten wąwóz, nie? tak. Szkoda, że go nie widać, kurczę. To się nazywa rzeka Gendol. Yes. Okej. No, czyli już wiemy. Ja się cofnę, bo ty jeszcze mnie zepchnie. Tak myślisz? Tak myślisz? Foto jest. Jest foto. Ale mamy git przewodnika. Tak. Git. Jest bardzo sympatyczny. Driver i przewodnik. Driver, very good.
Jak Ozdobnie, ozdobnie. Jest. Idziemy tam teraz do pana przewodnika, drivera. Będzie nam robił zdjęcia. Mamy tutaj teraz sesję zdjęciową. No przejażdżka, powiem tak, pełna wrażeń. Tak, ale Tak? super. Super, ciekawe. No, jedynym takim minusem, myślę, że niestety dość dużym, to jest zbyt duże zachmurzenie. A poza tym świetne, no, ciekawe miejsce. Kierowca, który nas z nami jeździ, ciekawie nam tutaj opowiada, tłumaczy z indonezyjskiego na polski, daje radę. Tak, Bartka? Tak, tłumacz daje radę. Tłumacz daje radę, tak. I no, żałujemy właśnie pogody, bo okolica jest przepiękna. A jakby była pogoda, no to po To prostu... by było już w ogóle mistrzostwo. magia. Tak. No ale słucha się, jak żeśmy go prosili, żeby jechał powoli, To raczej jedzie to powoli, raczej jedzie powoli, tak. nie no, szaleje. no bo my mamy urazy psychiczne. Porantepeo! Rantapeo. Rantapeo, tak. Potem jak Indonezyjczycy próbowali nauczyć nas fruwać. No teraz to się śmiejemy, ale wtedy nie było nam do śmiechu, nie? No niestety, no. Ale już nie ma co do tego wracać. Było, minęło. nie, to- Teraz jest dobrze, no. Tak, Ale jeszcze żebro czujesz, nie? czuję. Jeszcze cię boli. No boli. Jeszcze jak kaszlę czy tam kicham, Ale powiem ci, że potem tak sobie teraz pomyślałem, że w takim kasku to mogłabyś na co dzień chodzić. tak? Na pewno, tak. A i bezpieczniej by było. A to jak lachą machasz, to żebym nie dostawała ciągle w głowę, to Tak. przeanalizuję temat. Jesteśmy w muzeum, w dokładnym tłumaczeniu resztek mojego majątku. To niewielkie muzeum położone w wiosce Dusun Petung na zboczu wulkanu Merapi w regionie jakimś tam, przepraszam. Powstało po katastrofalnej erupcji Merapi w 2010 roku i pełni funkcję domu pamięci. Muzeum prezentuje prawdziwe pozostałości po erupcji wulkanu. Zniszczone sprzęty domowe, telewizory, radia, garnki, lodówki, spalone motocykle, rowery. Co tu jeszcze jest? Szczątki zwierząt domowych, m.in. kości krów i kóz. Fotografie przedstawiające skalę zniszczeń i dramat mieszkańców. Struktura budynku Untuk pengambilan video cukup di nosi sini dulu ślady karena ada zniszczeń. spot video yang tidak boleh Bo okazało się, że jest zakaz. No i przewodnik kierowca nas uświadomił. Ale to już można. Tu już można, tak. Nie wiem dlaczego tam nie można było, a tu można. Tak wyglądają pozostałości po wulkanie. Proszę bardzo. To jest żywioł, co Batka? Ciężko to w ogóle ogarnąć wyobraźnią. Myślę, że ludziom, którzy nie przeżyli czegoś takiego. Tak, ale to chyba sprężyny łóżek, nie? Tak, tak. Tak, no bo to są pozostałości w ogóle z różnych domostw. No tu kilka wiosek chyba ucierpiało. No, czytałaś chyba wcześniej. Buty. Jakieś, Boże. No jest to straszne tak naprawdę, jakby się zastanowił, to jest to straszne. Wow. Face. Yes. Tutaj na tym jednym zdjęciu w czasie erupcji, jak wywalało to wszystko z siebie, Tak? zobacz, pokazało tak jakby twarz. Tu widać ją, jak Tak. się dobrze przyjrzysz. Tak, widzę. I tutaj też pokazuje tak jakby twarz. Można doszukać się właśnie twarzy. Tutaj jest zaznaczone, jakie było pole rażenia po wybuchu wulkanu Merapi. 20 kilometrów
Rozniosło się aż na 20 kilometrów. 20 kilometrów. Bangker kayak Jest. ada. I to Tutaj wszystkie byliśmy, te, tu jest ten bunkier, w którym byliśmy. Tak. Jest. I to wszystko, to te wszystkie wioski tutaj pokazane. Ale to widać nawet jak jedziemy, pył wulkaniczny wszędzie. Tak, wszędzie jest tak. Trzymaj mnie. Jaka zadowolona, no. No zadowolona, bo mi się podobało. Obejrzeliśmy, zobaczyliśmy. A ty jechałaś kiedyś jeepem w ogóle? Tak, Gdzie? na na Bromo. wsi. Na Bromo. A, no tak, faktycznie. I z Bromo. Ale tam był zabudowany ten jeep. Tam był zabudowany, tak. Chyba I wracamy tamten- już, prawda? Chyba tak tak. mi się wydaje. I tamten to jechał po prostu jak wariat. Mało To nam powiedz mi, głowy nie tak, podskakiwały. jak byś podsumowała wycieczkę? Bardzo mi się podobało, była bardzo ciekawa. Wielu rzeczy żeśmy się dowiedzieli, kompletnie nieznanych, bo gdybyśmy tu nie przyjechali, to pewnie byśmy się w życiu tym nie zainteresowali. Więc myślę, że warto było. Siła natury, Tak, niesamowita. Tak. Po prostu. Tak. Wyobrażacie sobie mieszkać tak w pobliżu wulkanu, który jest czynny i ma człowiek świadomość, że przecież może przynieść tyle zniszczeń, a ludzie tu mieszkają. ale to jest ta zła strona tej natury. A tutaj się wrzuca po 2000. Po co? Nie wiem, nie mam pojęcia. A, bo tu jest meczet. Tu jest meczet i dlatego najprawdopodobniej A dlatego, że tu jest meczet, tak? Tak, tak, No, no to ja pokażę ten meczet. Czyli na tak zwaną tacę. O, dobrze to ująłeś. My popatrzymy, powiedzieliśmy, żeby nas przez to nie przewoził. Ale fontanny robią. Ale my sobie odpuścimy. I w długą. O kurde. No nie. Nie, no podjęliśmy dobrą decyzję. Rzekłabym nawet bardzo dobrą. Gdzie tam? Ja bym się pochlapał i kamera by mi się pochlapała. Co? A mnie ekran od telefonu. To jest dla młodych gniewnych. Dobra, siadamy. Siadaj. Jeszcze, koła. Nie, Irek, nie, przestań. Jeszcze raz, bo mi się wyłączyła kamera. No i jak, Beatka, jak Ci się podobała wycieczka? Super, zarąbista, naprawdę zarąbista. Mimo, że pogoda nam nie dopisała, w sensie takim, że nie widzieliśmy tego wulkanu Merapi, ale okolica, całe te zbocza, to zarąbiste są. Piękna przyroda. I teraz ta jazda tym jeepem, miało nie być basenu. Ale jesteśmy cali mokrzy, Tak, a był było basen. fajnie, po prostu bawiliśmy się jak dzieci. jak dzieci. No co? Luz, pełen luz, fantastycznie. Ja jestem dziecko, bo ja mam dwoje rodziców jeszcze, więc jeszcze jestem dziecko. No teraz to coś nowinę powiedziała. Dobrze, kończymy naszą wycieczkę, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i wracamy za chwilę do Jogjakarty. Tak. A Beatka to postanowiła, że ona będzie codziennie piła kokosa. Tak. No ale czasami jest tak, że nie możemy spotkać tego kokosa. Proszę bardzo, tutaj pan już nam stawia. Jeden, Thank bo nie you. damy rady dwóch wypić. One są raz, że są dość duże, a my jesteśmy trochę pełni. Tak, ale ja jestem spragniona jak kaniacz dżdżu. Masz, a co ty, ta porównania. A tutaj można sobie kupić więcej kokosów, bo tu jest taki sklep z dużą ilością kokosów. O, tam rąbię. I tu podaję. Super Ale wióry restauracja. nie lecą. Tak.
10 tysięcy rupii jeden kokos. To jest bardzo tania. Cena w rogu na dole. Oni mają świra na punkcie takich właśnie szaszłyków. Zobaczcie, jak grilluje. Chicken. No, kurczaczki, zobaczcie, tam zapiernicze też. I oni się tym zajedzają, a to tak naprawdę nie ma co jeść generalnie. Kochani widzowie, kończymy dzisiejszy dzień na tętniącej życiem Malioboro. To był piękny, wspaniały dzień, dużo przygód. Fantastyczne. Pierwsze, śniadanko, znaczy taka przekąska śniadaniowa u pani na ulicy, która występowała w Netflixie. Widzieliście Tak, wcześniej? ale tylko to taka przypominajka. I drugie to przejażdżka jeepem u podnóży wulkanu Merapi. Fantastyczna. To taka w sumie to trochę taka przygoda. Mega przygoda, bym powiedział. Bo to było trochę takie szalone, ale fajne. My jesteśmy zadowoleni. Kierowca, przewodnik sprzedał nam bardzo dużo wiadomości, informacji, ciekawostek na temat właśnie co tam się działo, tej erupcji wulkanu w 2010 roku, która była gigantyczna. Przyroda dookoła. Super. A więc widzimy się jutro. Zapewniam, że też będzie mega ciekawie. Zapraszamy na kanał MRC Wipodrozy.